Cześć! Dzisiaj wyjaśnię Wam, co to jest praca zdalna, jakie są jej plusy i minusy. Pracę zdalną rozróżniamy na dwa sposoby. Jeden bardzo popularny sposób to tak zwana telepraca. I tutaj musi zostać zachowana regularność, czyli mamy zapisane stosowną umową czy też wnioskiem pracownika, dokładne wytyczne od pracodawcy i mamy tutaj regularność zachowaną. Druga opcja to tak zwany system pracy home office, czyli praca zdalna w domu czy też w innym miejscu. Wtedy nie mamy zachowanej regularności, czyli na przykład pracujemy 2 dni w domu, raz 3 dni w domu, raz 1 lub też cały tydzień w biurze wyznaczonym przez pracodawcę. Tak więc mamy dwa sposoby. Warto zaznaczyć, że pracownik korzystający z pracy zdalnej ma te same obowiązki i prawa, co pracownik stacjonarny, czyli ma prawo do równego traktowania, do korzystania z różnych szkoleń, awansów i tym podobne. Pracodawca z kolei ma prawo do kontrolowania telepracownika w miejscu wykonywania telepracy, czyli może weryfikować, czy wykonuje tą pracę rzeczywiście, może inwentaryzować, konserwować i serwisować jego sprzęt, który został powierzony pracownikowi, taki jak na przykład laptop, telefon komórkowy. I co bardzo istotne, pracodawca może weryfikować kwestie związane z bezpieczeństwem i higieną pracy w miejscu pracy wskazanym przez pracownika. Główne plusy pracy zdalnej dla pracownika to oczywiście oszczędzanie czasu i pieniędzy, szczególnie na dojazdy i powroty z pracy. Dodatkowo pracownik podczas pracy zdalnej może opiekować się dzieckiem lub osobą starszą. Tak więc praca zdalna jest bardzo dobrym rozwiązaniem dla osób, które mają odpowiednie kompetencje, możliwości, szczególnie że na rynku bardzo dużo specjalistów brakuje w różnych branżach. Pracodawcy oczywiście korzystają z tego, ponieważ obowiązki, jakie zlecają pracownikom, są wykonane niezależnie od tego, czy praca jest wykonana stacjonarnie, czy zdalnie. Szczególnie teraz, gdy wraz ze wzrostem technologii, różnego rodzaju możliwości wykorzystywania internetu, taka praca jest w pełni wydajna. Jeżeli jest taka potrzeba, jak widzicie, możemy skorzystać z koszuli i przebrać się szybciutko w domu do na przykład jakichś ważnych telekonferencji z kierownikiem czy też dyrektorem. Oczywiście tylko wtedy, kiedy korzystamy z wideokonferencji. Wtedy kamerka internetowa w naszym komputerze jest wykorzystywana. Ale jeżeli jest to tylko i wyłącznie telekonferencja bez wideokamery, to oczywiście wystarczą słuchawki z mikrofonem. Dla pracodawcy praca zdalna pracownika ma też takie drobne minusy, ponieważ pracownika nie ma pracodawca pod ręką, czyli tak zwane na zawołanie. Zatem niektóre obowiązki, żeby mu zlecić, musi napisać w formie e-mail, czy też zadzwonić do niego lub też wykonać telekonferencję bądź wideokonferencję. Dodatkowo pracodawca, jeżeli ograniczy ilość zasobów, jakie przekazuje pracownikowi do pracy zdalnej, musi liczyć się z tym, że pracownik może nie mieć różnego rodzaju sprzętu dodatkowego, który na przykład w biurze jest, takich jak skaner, ksero i inne specjalistyczne urządzenia. Zatem podsumowując, praca zdalna ma bardzo dużo plusów, szczególnie dla pracownika, ale także i dla pracodawcy, ponieważ gdy pracownik pracuje zdalnie, to pracodawca nie musi utrzymywać specjalnego miejsca dla danego pracownika. Może to być tylko miejsce tymczasowe, gdzie pracownik pojawia się na przykład w firmie raz w tygodniu. Wszystko zależy od ustaleń w umowie z pracownikiem. Co jest potrzebne do pracy zdalnej? Pracodawca powinien zapewnić odpowiedni sprzęt, taki jak laptop, komputer mobilny lub też stacjonarny, przewieźć ten sprzęt pracownikowi, jeżeli będzie taka potrzeba, do miejsca świadczenia telepracy, skonfigurować sprzęt, czyli zainstalować antywirus, skonfigurować możliwość połączenia zdalnego przez internet, na przykład konfigurację VPN. Dodatkowo pracownik dostaje odpowiednie wytyczne od pracodawcy, w jaki sposób ma świadczyć pracę i jakie niezbędne
Przepisy musi przestrzegać, takie jak bezpieczeństwo i higiena pracy, kwestie związane z RODO i inne. Pracownik po swojej stronie oczywiście musi zapewnić takie zasoby jak prąd, internet, chyba że ustalone zostanie z pracodawcą, że pracodawca przekazuje internet w postaci np. modemu USB GSM, tak więc nie ma tu problemu. Ewentualnie przekazuje telefon komórkowy, który ma możliwość udostępniania internetu za pomocą Wi-Fi, tak zwany router Wi-Fi. Dzięki czemu udostępnianie internetu jest możliwe w dowolnym miejscu dla komputera, czy to stacjonarnego, w którym będzie zainstalowana karta Wi-Fi na USB, czy też do portu PCI, czy też do komputera mobilnego, czyli tak zwanego laptopa lub tableta. Praca zdalna to bardzo dobre i nowoczesne rozwiązanie i dla pracownika, i dla pracodawcy. Jednak wymaga od pracownika samodyscypliny, czyli umiejętności zorganizowania sobie miejsca pracy, oddzielania czynności prywatnych od służbowych i oczywiście w czasie świadczenia pracy priorytetem jest praca. Dziękuję Wam za uwagę. Napiszcie w komentarzu, co myślicie na temat pracy zdalnej. Cześć!